Cześć! Do dzisiejszego tutoriala będziemy potrzebowali kawy z ekspresu do kawy, może jakieś pisaki, najlepiej akwarelowe, białą farbę oraz Body Heavy Gel do robienia struktury i faktury, kolory jesieni jako farby akrylowe. Przyda się też gładź szpachlowa. W poprzednim art journalu pokazywałam Wam, jak namalować szyszki. Teraz zakładam na kartki gesso, żeby zaimpregnować stronę. Mieszamy naszą kawę z białą farbą lub jakimś kolorem, tak aby uzyskać masę, którą będziemy nakładać teraz na naszą kartkę. Potrzebne nam jest to do tego, żeby nasza strona nie była gładka, miała swoją strukturę. Będziemy w ten sposób robić tło do art journala mówiącego o jesiennym lesie. Dodaję również strukturę gładzi szpachlowej, ale Wy możecie używać masy, które są wyprodukowane specjalnie do mix mediów. Na naszych zajęciach online pracujemy z Wami krok po kroku w czasie realnym, tak żeby każdy z uczestników mógł z nami nadążyć. Listę potrzebnych rzeczy przesyłamy zawsze tydzień. Przygotowujemy sobie w tej chwili paletę do malowania jesiennych kolorów. Żółcie, cytrynowe, żółcie, pomarańcze, czerwienie. To, co macie u siebie. Dużym pędzlem malujemy na sucho, to znaczy, że używamy bardzo mało wody do rozcieńczenia farby. Ma być niedokładnie, ma być powierzchownie, tak, żeby część tła wychodziła spod spodu. Jeden z najprzyjemniejszych etapów naszej pracy. Pamiętajcie, że tutaj to wszystko jest bardzo mocno przyspieszone i należy się delektować tym etapem, dodawać po kolei odcieni, które nam tutaj pasują. Całe nasze tło będzie pokryte pomarańczową farbą, a później będę kładła na to brązy. I będę tak robiła wielokrotnie. Dzięki wcześniejszemu położeniu gesso papier nie wchłania wody, można na nim spokojnie pracować, nawet kilkanaście warstw położyć. W tej chwili biorę kartkę papieru i będę pokrywała ją różnymi odcieniami brązu. Ta kartka papieru, oprócz tego, że sprawia mi oczywiście malowanie po niej przyjemność, będę darła na małe kawałki i będę dokładała do mojej pracy, żeby stanowiły kolejną fakturę na kartkach art journalu. Będzie to powodowało, że ta faktura będzie jeszcze ciekawsza dla osoby, która będzie na nią patrzyła. Podarłam na niewielkie kawałki tą pomalowaną kartkę i teraz układam ją, najpierw komponuję. Chciałabym uzyskać taki efekt, że to są dwie gałęzie, dwa drzewa, a po środku przebija przez nie niebieskie niebo i na tym niebieskim niebie będziemy malować nasze szyszki już rozwinięte, które pokażę Wam w następnym art journalu, jak to zrobić. Całą pracę biorę na gąbkę brązową farbę i pokrywam mało dokładnie wszystkie miejsca, i te z papierkami naklejonymi, i te obok, tak, żeby mieć poczucie, że jesteśmy gdzieś głęboko w sosnowym, iglastym lesie. Wyrównujemy gąbką zamoczoną w brązowej farbie nasze tło. Wyrównujemy krawędzie, dodajemy jeszcze różnych barw, takie jak pimy, trochę odżywiamy naszą tutaj strukturę. Czekamy, aż praca wyschnie. W kolejnym etapie przygotowujemy sobie błękit. Może to być błękit już zrobione stópki, może to być błękit taki, który sami sobie przygotujecie. I nakładamy szeroką szpachelką. Szeroką dlatego, żeby wszystkie miejsca, które są wgłębione,
pozostały pomarańczowe, żeby to tło, które wcześniej malowaliśmy, zostało niepokryte dokładnie farbą. Na początku może Wam się wydawać dziwne uczucie, takie skrobanie i drapanie, ale z pewnością ten sposób nakładania farby wykorzystacie w wielu innych miejscach na swoich obrazach. Do tego etapu użyłam akwarelowych pisaków. Akwarelowych dlatego, że można je rozmazywać czy wodą, czy tak jak ja tutaj to robię palcem. Podkreślam krawędzie naklejonych wcześniej kartek. Staram się zasugerować tutaj taką korę drzewa może. I do tego za chwilę te pisaki będziemy używać do malowania takich delikatnych, sosnowych gałązek uschniętych. Pamiętajmy, że malujemy art journal o temacie jesień. Będzie mi niezwykle miło, jeśli polubisz mój kanał i dasz mi lajka. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które tutaj uzyskałeś, są dla Ciebie przydatne. I malujemy teraz dalej. Im więcej takich gałązek uda nam się stworzyć, tym kolejna warstwa będzie ciekawsza. Pisaki akwarelowe wspaniale dają sobie radę z takim zagadnieniem jak te gałązki. Możemy używać kilka kolorów tych pisaków. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda zakończenie tej strony Art Journala, bo to jest tylko tło, to obejrzyjcie kolejny film, który jest na końcu tego odcinka. Będę rysować i malować dojrzałe szyszki i będę dopracowywać tą stronę Art Journala, która w tej chwili powstaje. A przed nami rysowanie dojrzałej szyszki i innych elementów gałązkowo-grzybowo-leśnych. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Agnieszka Opala.